siedzi z torebką, piękna kobieta. To jej się nie podoba, to chciałaby zmienić. Mówi, że chce zmienić kości policzkowe, usta, chce zmienić nos, chce zmienić. Byłem przerażony. Mi się to nie do końca zgadza. Dlaczego my nazywamy akurat w tym przypadku Ozempic Face, jeżeli dokładnie takie same skutki będą, jeżeli pacjent schudnie te 15... Inaczej chudniemy. Kto zrobił takie badanie i porównał te twarze? Jest to totalny game changer w medycynie estetycznej. U nas jeszcze niedoceniany. Skóra męska jest inna, zabroniona jest feminizacja. Z toksyną też trzeba bardzo uważać, szczególnie w obrębie czoła, bo jest zupełnie inaczej się zachowuje toksyna botulinowa u mężczyzn. Ja mam aż ciary, jak to opowiadam. Dziś moim i waszym gościem jest dr Marek Pietucha, lekarz medycyny estetycznej, twórca koncepcji Natural Beauty Doctor, a także właściciel butikowej kliniki w Warszawie. Marku, dziękuję bardzo, że jesteś tu dziś ze mną i że będziemy mogli porozmawiać o tej koncepcji Natural Beauty Doctor, no i o personalizacji w medycynie estetycznej. Witam serdecznie, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Jestem teraz cały dla ciebie. O, dziękuję ci bardzo. No to zacznijmy od tego, opowiedz. Czym tak naprawdę jest ta koncepcja Natural Beauty Doctor? Myślę, że to nie jest koncepcja, to jest filozofia. Coś, co skłoniło mnie do innego spojrzenia na medycynę estetyczną. Z tego, co mówią twoje pacjentki, te bardziej i mniej znane, potrafisz poprowadzić za rączkę poprzez wszystkie te meandry medycyny estetycznej w taki bardzo, jedyne słowo, które mi przychodzi do głowy, classy way, bardzo taki fajny sposób, że upiększasz te kobiety, wyciągasz z nich naturalne piękno. Bo to nie jest tak, że za każdym razem jest tak samo, za każdym razem jest inaczej. I ta personalizacja to jest klucz. Mi jest bardzo bliskie twoje podejście takie właśnie i holistyczne, i takie ogromne skupienie na potrzebach tego pacjenta, bo tak w swoich klinikach też staram się pracować z pacjentami, że to on jest tą gwiazdą, nie lekarz, to on jest tą gwiazdą, na którą my się skupiamy i ja bardzo patrzę na to też, żeby to wszystko właśnie to, co ty mówisz, pasowało. Ty zawsze mówię jako przykład, że przychodzi do mnie drobna, malutka blondyneczka i przynosi zdjęcie Nataszy Urbańskiej i mówi, że ona by chciała mieć takie zęby. No i ja delikatny sposób próbuję to tłumaczyć. Oczywiście dzisiaj mamy narzędzia w postaci, nie wiem, wizualizacji, które możemy przygotować i pacjentowi pokazać i wtedy on łatwiej zaufa, że okej, no faktycznie śmiesznie wyglądam, nie pasuje to do mnie. Narzędzia są, ale też te narzędzia niestety są wykorzystywane przez twórców tych narzędzi, bo niestety nasi pacjenci są bombardowani ogromną ilością informacji. To jest tak, że niejednokrotnie ja muszę walczyć z jakimś fałszywym obrazem osoby, która sobie stworzyła w głowie, ponieważ codziennie jest bombardowana różnymi informacjami, nałoży sobie jakiś filtr na TikToku, no to wtedy jednak tutaj pewna perswazja jest bardzo potrzebna. Ja pamiętam Młode dziewczyny na przykład. Młoda dziewczyna 30 lat i ona do mnie przyjeżdża spoza granic Polski i mi pokazuje aplikację na TikToku, bo ona coś zrobiła i pokazała siebie za 10 lat i mówi: panie doktorze, ja chyba już pójdę na lifting. To nie jest procedura dla 30-letnich osób, absolutnie. To jest inwazyjna procedura, gdzie powinny być konkretne wskazania, nie powinno być widzimisię. Tak. No, ja wtedy muszę być bardziej perswazyjny. Ja muszę wtedy jednak wejść w inną rolę, ponieważ ja ja przede wszystkim chcę pokazać pacjentce, jaki jest inny wybór, bo to nie jest tak, że ja nie chcę nikogo do niczego zmuszać. Oczywiście zupełnie jest inna sprawa, jeżeli jest dysmorfofobia, bo to jest zaburzenie identyfikacji twarzy i to dotyczy również młodych kobiet. To wtedy moją rolą lekarską jest wejście w te sztywne ramy i wskazanie drogi pacjentce, że to Zdarzyło jest ci się? zaburzenie. Tak, 2 razy. Młoda dziewczyna siedzi z torebką i ona mówi, że to jej się piękna kobieta, to jej się nie podoba, to chciałaby zmienić. Mówi, że chce zmienić kości policzkowe, usta, chce zmienić nos, chce zmienić. No, ja byłem przerażony, bo te osoby trafią do kogoś, kto zrobi ten zabieg i dalej będą chodzić, i dalej będą chodzić, to nic nie zmieni. Aż w końcu wylądują na terapii. Tak. Terapia jest najlepsza dla tych pacjentów i psychoterapia to jest Ja tu się najważniejsze. śmieję, że u mnie w klinikach pracują w zespole razem ze stomatologami, z higienistkami pracują fizjoterapeuci, osteopaci, logopedzi
Ja się śmieję, że mi na pokładzie brakuje już tylko psychologa i wcale nie byłoby to głupie, dlatego że niektórym pacjentom jest potrzebne wsparcie, bo na przykład dentofobię, a inni pacjenci, żeby pomagać im właśnie walczyć z porównywaniem się niezdrowym. Zdarza mi się, na przykład wczoraj miałam okazję oglądać gdzieś w mediach zdjęcie naszej pacjentki, która poniekąd wymusiła estetykę swojej metamorfozy, z którą ja wewnętrznie się nie godzę. Dlatego, że dla mnie metamorfoza jest wtedy, kiedy wygląda to wszystko bardzo ładnie, ale trzeba się mocno zastanowić, czy to matka natura, czy też I to jest właśnie wspomagana. klucz Natural Beauty, bo zobacz jakie słowa. Wymusiła estetykę swojej metamorfozy. Wymusiła, to już jest ostrzeżenie i czerwona flaga. Tak. Metamorfoza. Czy my wymagamy metamorfoz, czy my wymagamy podkreślenia piękna? Oczywiście jak są defekty, bądź ewidentne już związane ze starzeniem, to co widzimy na twarzy, czyli zaburzenia linii żuchwy i tak dalej, pogłębienie brus nosowo-wargowych, oczywiście jest na to miejsce. Ale gdzieś właśnie ten zdrowy rozsądek, na przykład mówię, no oglądałam, mówię, przepiękny ten uśmiech, w sensie cała praca jest wow, ale żeby pozwoliła, zgodziła się na ten 1,5 tona troszkę mniej. Natural Beauty to jest filozofia taka, że nikt nie wie, że pacjent chodzi, nikt nie wie, że pacjent robi poszczególne procedury, bo pacjent jest wypoczęty, pełen blasku i jest sobą we własnej skórze. To. Niestety my jako lekarze nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wymieniać nazw, ale chciałabym, żebyś opowiedział o tych swoich ulubionych zabiegach, za które pokochały cię twoje pacjentki, dzięki którym tak potrafisz właśnie pięknie pomagać, godnie się starzeć. To prawda, tutaj podkreślę, że faktycznie jest ustawa, która obliguje nas do tego, że zresztą ja też nie chcę jakoś promować szczególnie. Technologia sprawdzona, oryginalna, to zawsze będzie technologia sprawdzona, oryginalna, ale ważne jest, kto jej używa, jakie ma doświadczenie i jak bardzo się kształci w danym kierunku, bo bez tego nie ma nowoczesnej medycyny estetycznej i faktycznie dla mnie taką technologią numer 1 to jest światło szerokopasmowe. Jest to totalny game changer w medycynie estetycznej. U nas jeszcze niedoceniany, bo w Stanach Zjednoczonych to jest pierwszy wybór, jeżeli chodzi o jakość i zdrowie skóry i już jest elementem longevity bądź skin spanu, o którym też chciałem dzisiaj powiedzieć, bo to jest zupełnie nowy algorytm i naprawdę będzie bardzo dużo na ten temat za chwilę. To już opowiadaj nam już od razu. Jest bardzo dużo naukowców, jest bardzo dużo wybitnych dermatologów i faktycznie jednym z dermatologów jest Sabrina Fabi, którą uwielbiam, jest wspaniałym człowiekiem, jest bardzo ciepłą osobą. Właśnie to, co powiedziałaś, spójna z moją filozofią i bardzo dobrze ją też odbieram. Jest wybitnym dermatologiem, wspaniałym szkoleniowcem. Bezpośrednio miałam okazję się z nią poznać w Paryżu na kongresie. Ona z innymi naukowcami zebrała wszystkie dowody naukowe dotyczące wpływu tych właśnie przyzwyczajeń, zmiany trybu życia, diety, procedur medycyny estetycznej na długość życia skóry i długość piękna skóry i zdrowej skóry. Nie długość życia, tylko długie życie w zdrowiu. Tak. I o tym żeśmy powinni mówić. No bo czy ktoś chce długo żyć, będąc chory? Absolutnie. Czy chce długo żyć, będąc sprawny, patrzeć na siebie w lustrze i mieć dużo energii? Korzystać z relacji. Korzystać z fajnych aktywności, relacji, oczywiście korzystać z życia. Tu też mamy wybór, jak kto korzysta. I oni wydzielili, co nam szkodzi, jak możemy na to wpłynąć. I to jest pierwszy etap i tam możemy już zastosować pewne procedury i oczywiście zmiana stylu życia, dieta. My bardzo mocno możemy dietą, czy restrykcją dietetyczną, czy snem, możemy bardzo mocno i sportem, bo są badania kliniczne, które pokazują, że sportowcy mają zdrowszą skórę, mocniejszą, bardziej sprężysty kolagen i więcej elastyny. Podobnie u osób, które się wysypiają, bądź stosują melatoninę. Tak. Następnie drugi etap to są procedury i dopiero są procedury na drugim miejscu, a nie procedury na pierwszym miejscu. Przygotuj skórę, przygotuj swoje ciało
I dopiero, ja to nazywam też, bo o tym też się mówi dużo teraz przy okazji biostymulacji, że żeby zastosować stymulator bądź dobrą maszynę opartą na energii, chociażby światło szerokopasmowe czy HIFU, przygotuj skórę, ugruntuj skórę. To jest tak zwany priming skóry. Okazuje się, że skóra zdrowa, nawilżona, odżywiona lepiej przyjmie energię, bezpieczniej ją przyjmie, będzie lepsza przybudowa, krótka rekonwalescencja i efekt końcowy będzie zdecydowanie lepszy, niż byśmy tej skóry nie przygotowali. Bardzo mi się to podoba, że medycyna estetyczna zaczyna na pierwszym miejscu też stawiać lifestyle, w sensie wybory. Zdecydowanie tak. W natłoku tych informacji i w natłoku tych obowiązków, jakie my mamy, naprawdę, uwierz mi, to nie jest łatwe, bo naprawdę w wolnym czasie ja ostatnio nic nie robię, tylko śledzę doniesienia odnośnie longevity i teraz ten skin span. To jest coś nieprawdopodobnego. Ostatnim etapem jest etap faktycznie, bo już mamy chociażby egzosomy, komórki macierzyste, senolityki. No dzisiaj, słuchaj, jadąc tu, oczywiście media społecznościowe są fajne, ale wiemy też, bo przez media docieramy do pacjentów, że scrollowanie i obciążanie mózgu jest bardzo niekorzystne. Tak. Właśnie Dla wczoraj snu, dla miałam jakości życia rozmowę. odstawiamy. 20, niebieskie światło, gonitwa myśli. Poza tym te wszystkie wydarzenia, które nas otaczają, one nie sprzyjają. Bo w ogóle posty nie sobie jest robić łatwo powiedzieć od dzisiaj zero stresu, dużo spania i świetna dieta. No, hipokryzja totalna. Trzeba być naprawdę szczerym wobec siebie również, bo nam też jest ciężko, bo nie jest to łatwe. Ale wracając, dzisiaj kliknąłem, bo jestem w wielu newsletterach naukowych. Była duża konferencja producentów GLP-1. Wiadomo, że to jest ogromny rynek. To są miliardy dolarów. To nie jest czarno-białe. Są też szarości i ciemne strony. My już teraz wiemy, że stosowanie dużej dawki GLP-1 powoduje Ozempic Face, czyli zmniejszenie tkanki tłuszczowej, zmniejszenie jakości, opadanie wszystkiego, ale również zmniejszenie żywotności komórek mezenchymalnych w tkance tłuszczowej, które mają bardzo duże znaczenie dla regeneracji. I na kongresach my już mamy oddzielne, oprócz tego zbawiennego wpływu tych leków, bo one są bardzo potrzebne i są przełomowe, Absolutnie. to są sesje, co zrobić z pacjentami. No jeżeli ja mam pacjentkę, którą w październiku zeszłego roku pięknie wystymulowałem skórę i fototerapią szerokopasmową, i laserem nieablacyjnym, i stymulatorami. Pacjentka później za namową trochę koleżanek, bo brały, ale również lekarza, zaczęła brać duże dawki, schudła 15 kg, przyjechała i cała nasza praca. Marek, no to ja mam pytanie do ciebie, bo ja cały czas się zastanawiam, bo ten Ozempic Face też dotyczy mojej branży i zastanawiam się, bo mi się to nie do końca zgadza. No jak ktoś chudnie 15 kg, to siłą rzeczy tkanka tłuszczowa, która jest w twarzy, również nam spłynie, Tak. również jej nie będzie. No to dlaczego my nazywamy akurat w tym przypadku Ozempic Face, jeżeli dokładnie takie same skutki będą, jeżeli pacjent schudnie te 15 kg? Inaczej chudniemy. Kto zrobił takie badanie i porównał te twarze? Jak można porównać? Takich badań dosłownie nie ma, ale No to właśnie. widać. Widać to Czy też, ty byś to umiał jest rozpoznać, trochę- czy ktoś zdrowo odchudzał się, czy poszedł w duże dawki? Nie jest to łatwe. Okej. To nie jest łatwe. To jest Okej. trochę podobne, ja to nazywam trochę taka sportowa twarz, ale takich wyczynowców, Okej. co biegają maratony, co Czyli taka biegają wyżyłowana maratony w górach. trochę. Taka wyżyłowana, Okej. pozbawiona tkanki tłuszczowej, że jest sama skóra i kości. Okej. I faktycznie tam też stymulator trzeba zastosować bardzo z głową. Bardzo ważny jest wywiad, bo o ile ktoś, kto się odchudza, to na twarzy najtrudniej i najpóźniej, ktoś, kto się z tradycyjnymi metodami odchudza, to na twarzy najpóźniej, właśnie podbródek, ta cała okolica, jawline, najpóźniej, a przy LGP1 przy GLP-1 GLP-1 to obserwacja jest, idzie, że- oprócz tego to ma duży wpływ na tkankę mięśniową, No tak, to bo te osoby też widzą, jeżeli my już teraz wiemy, musi być ruch i musi być suplementacja albo dieta oparta na białku, bo inaczej
z mięśni I nam treningi zostaje, siłowe tak, i treningi muszą siłowe, być. żeby Mhm. ciągle stymulować, Tak jest. bo pacjenci mówią, że nagle mają mniej siły i mają mniej mięśni. To się pojawiło Czy w to jest momencie, nowa grupa jak pacjentów? się pojawiła duża ilość tych pacjentów i my wiemy, że te leki często są nadużywane, że to zaczyna być moda, że to nie jest wskazane głównie, czyli choroby metaboliczne i otyłość, Tak, ale a też nie wiesz- widzi się, że ja chcę schudnąć 10 kilo z 80 na 70. To nie jest wskazanie przy braku wskazań metabolicznych do Oczywiście. GLP-1. Tu się w ogóle w 100% zgadzam i że to zawsze powinno być prowadzone przez specjalisty, muszą być wskazania ku temu. Natomiast wydaje mi się, że dla takich pacjentów, którzy próbowali już wszystkiego i nie udawało się, jest to lek zbawienny. Zdecydowanie tak. Natomiast wiemy już teraz, że metodą prób i błędów empirycznie dochodzimy do tego, że były zbyt duże dawki stosowane, że w ogóle niepotrzebnie zupełnie, że teraz na całym świecie znacznie się schodzi. Ale dla lekarzy medycyny estetycznych szykuje się całkiem nowa grupa pacjentów, jak ty to mówisz, którym trzeba będzie stosować jakiś dla nich przygotowany też pewnie Tak, i to dalej, to Procedury. jest cały czas personalizacja i to naturalne piękno, bo faktycznie ktoś gubi to, co miał i tutaj ta personalizacja będzie polegać na odbudowaniu, ale też skupieniu się bądź współpracy z lekarzami, którzy powinni zmienić strategię. Ja nie przypisuję tych leków, bo nie mam na razie na tyle doświadczenia. Są bardziej doświadczeni lekarze. po co można skierować Absolutnie, do jest kolegi, diabetolog, koleżanki. endokrynolog, lekarz specjalista chorób wewnętrznych. To są lekarze, którzy się tym powinni zajmować. A ty wracając możesz do tego pięknie, przypadku, co dzisiaj czytałem, właśnie. i okazuje się, że producenci GLP-1 zaczynają coraz więcej mówić o longevity i że to jest cząsteczki, które będą miały wpływ na długość życia w zdrowiu, bo działają nie tylko na szlaki metaboliczne, ale działają również przeciwzapalnie. Na pewno to będą mniejsze dawki, ale patrzmy, co się dzieje. Chcą też zgarnąć ten tort. Ten tort będzie ogromny. To jest bardzo To ciekawe. to są biliony dolarów. One będą rosły. Bądź tu mądra, bądź tu mądry w tym wszystkim, gdzie my też się gubimy. Dlatego powiedziałam, odpowiedzialność musimy zacząć świadomie żyć, świadomie traktować swoje zdrowie, przefiltrowywać wszystko, to co do nas dociera, bo bardzo dużo jest fejków. Ja będąc w kwietniu na takich warsztatach w bardzo znanym szwajcarskim banku w Zurichu, o tym, jakie są w ogóle trendy, a pojechałam dlatego, że akurat był bardzo szeroko rozbudowany panel longevity, że Tak, fanami tak. jesteśmy, bo jestem ciekawa od strony takiej właśnie inwestycyjnej zobaczyć. I to, co ty mówisz, na 3. miejscu, z tego co pamiętam, z całego tego tortu longevity były wymienione wszystkie preparaty, peptydy, które będą... Terapii peptydowych będzie coraz więcej. ale konkretnie związane z odchudzaniem, bo wiemy o tym, że plaga cywilizacyjna, że ludzi z nadwagą i z otyłością jest coraz więcej, więc inwestorzy na 3. miejscu już postawili sobie wszystkie te preparaty, bardzo chętnie inwestują, dlatego że widzą, że to jest przyszłość. Fajne jest też to, że w miarę jak ten rynek się rozwija i ja osobiście uważam, że to jest dobrze, że się rozwija, że ta plaga insulinooporności, cukrzycy, ona jest gorsza w swoich skutkach. Tak. Natomiast właśnie muszą to prowadzić specjaliści i niestety na razie będzie to troszkę metodą prób i błędów, ale jeżeli ktoś już rozważa takie terapie, to pamiętajmy, że musi to prowadzić doświadczony specjalista, najlepiej diabetolog. Zdecydowanie tak. No dobrze, to jak już odeślemy tego pacjenta do specjalisty, który się zajmie odchudzaniem i dietą, to potem ten pacjent przychodzi do ciebie i ty proponujesz autorskie, fajne zabiegi. Autorskie zabiegi, one wynikają z mojego doświadczenia, z doświadczenia również moich bardzo fajnych dziewczyn kosmetologów i fizjoterapeuty, także ja też otaczam się osobami, które czują ten duch natural beauty, holistyczne podejście. Sam smart lifting to jest autorstwa Martyny, którą znasz. Martyna szkoliła się w różnych powięziowych i nie tylko powięziowych, relaksacyjnych masażach twarzy i szyi i dekoltu. Niezwykle profesjonalna I dziewczyna. faktycznie
Ona też czuła, że można tam wprowadzić coś więcej. Ja również miałem zabieg osteopatii estetycznej u fizjoterapeutki Beaty. Zupełnie nowe podejście do tkanki podskórnej, powięziowej, do repozycji powięziowej, do odblokowaniu. Tu jeszcze mnie troszkę boli, bo to jest praca głęboko na powięziach, ale tu mamy spływ chłonki i to wszystko odblokowuje. To jest zupełnie... I jeżeli to połączymy, taki zabieg z terapią szerokopasmową, z podczerwienią, to nam 2 + 2 da 5, czyli efekt synergii. To jest klucz naszych autorskich zabiegów. I wygląda to naturalnie. Po latach wiem właśnie, co najlepiej u danego pacjenta zadziała. Ja z pacjentem na konsultacji spędzam godzinę. Oczywiście jest wywiad medyczny, bo to jest obowiązkowe, wskazania, przeciwwskazania, jakie jest właśnie nawyki, ile pacjent śpi, ile pije wody, jakie przyjmuje leki, jakie ma uczulenie. To jest oczywiście obowiązkowe, a później skupiamy się na tym. Pacjent ze mną staje przed lustrem i ja wtedy mówię, bardzo proszę mi powiedzieć, czy jest coś, co pani przeszkadza, Chciałby zmienić. jaki efekt chciałaby pani uzyskać i wtedy się zaczyna. I to jest początek, bo ja nic nie wymuszam. Ja najpierw słucham i później uzgadniamy plan terapeutyczny. To identycznie pracujemy u nas w klinikach z pacjentami właśnie takimi, których ja najbardziej kocham prowadzić interdyscyplinarnie i właśnie tu mówisz o tym osteopatii. Ja często słyszę od moich lekarzy, że mówią, jak kierują pacjenta, czasami tak patrzą, że ale gdzie ja przychodzę do protetyka, do chirurga, robicie mi metamorfozę, przebudowę całego uśmiechu, super, ale gdzie ten osteopata i fizjoterapeuta, logopeda w ogóle w tym wszystkim? A potem na przykład taki pacjent wychodzi i zderza się na korytarzu kliniki ze swoim lekarzem prowadzącym i mówi, Boże, dlaczego ja wcześniej nie wiedziałam? I mówię, ja po tej wizycie osteopaty, ja mam Wszystkie wrażenie, napięcia. tak, że ja 10 lat napięć zrzuciłem i to wszystko tutaj. Niektóre kobiety leżą i przy nawet niewielkim nacisku, na przykład łza pocieknie, więc też wrzucę. Także mi jest to niezwykle bliskie, że jeżeli my chcemy pacjentowi pomóc, to musi to być, to jest whole, to musi być całość. Musimy Zdecydowanie. go holistycznie Bez poprowadzić. tego podejścia holistycznego, tak samo jak ten SkinSpan, który jest ten algorytm nowy, on naprawdę, to jest świeża sprawa, to zostało opublikowane 4 dni temu. I on zakłada na samej górze, to nie jest interwencja medycyny estetycznej. To jest zmiana trybu życia. No jeżeli w wywiadzie ja widzę, że pacjentka pali papierosy, czy pacjent, to najpierw to trzeba załatwić, ponieważ stres oksydacyjny związany z paleniem papierosów na skórę jest tak dramatycznie zły, nie mówiąc o nowotworach i innych rzeczach, Że żaden laser co tego z nie... tego, że ja będę prowadził procedurę. Tak. To jest błędem w sztuce lekarskiej. Proponowanie procedur, które są niwelowane przez stres oksydacyjny. Tak nie powinno się postępować. Dlatego bez tej szerokiej wiedzy nie ma implementacji programu terapeutycznego, bo to nie jest... Ten program terapeutyczny nie jest skupiony na jednej procedurze, bo ja akurat mam daną maszynę. On tak, jest ale- skupiony na pacjencie i na tej drodze Natural Beauty. Oczywiście, ale to też jest tak, że zmieniamy swoje nawyki stopniowo. Jeżeli załóżmy taka pacjentka czy pacjent zaczyna wschodzić na tą drogę właśnie takiej zmiany nawyków swoich życiowych, longevity, anti-aging, i nawet jeżeli jeszcze się nie prowadzi w 100% idealnie, ale już w 80%, to też lepiej jest robić te zabiegi i wspierać, niż ich w ogóle nie robić, prawda? Efekty te naturalne i ta gładkość, blask skóry, ona dodaje pewności siebie. One może nie będą tak spektakularne, jakbyśmy uzyskali na takiej zdrowej osobie, która dba o siebie, ale też jest to bardzo trudne, żeby tak nagle zmienić swoje nawyki, bo to jest proces, to trwa. Ja mam pacjentki, które są związane ze mną Latami. 10 lat, No. 8 lat. I dlatego dobrze wyglądają, że to I jest właśnie... wyglądają naturalnie. I wyglądają, bo my w pewnym momencie chcemy utrzymać jak najdłużej, czyli ten skin span. Żeby to utrzymać, to trzeba wprowadzić antyoksydanty. Ten SPF to jest naprawdę, tak jak zrobili tę analizę, to jest pierwsza część wszystkiego. Dbanie o ograniczenie ekspozycji na UV, które słoneczne, bo to nam niszczy skórę.
oprócz zagrożenia oczywiście nowotworami, bo to jest bardzo istotne, ale to jest 90% uszkodzeń skóry. Jak to jest, że te pacjentki, jak już wejdą na tą drogę, to one już nie poszukują tych wypełniaczy. One widzą to, że to małymi bo kroczkami. Piękna skóra obroni się zawsze. I ja zawsze będę to powtarzał. Żaden wypełniacz nie poprawi nam jakości skóry. On sobie ma leżeć, podpierać i oczywiście ja też z nich nie rezygnuję, ale ja naprawdę niewiele wypełniaczy stosuję, a opieram się właśnie na zdolnościach regeneracyjnych skóry i dlatego próbuję i wierzę technologiom, które są potwierdzone klinicznie, mają evidence-based medicine i dają naturalne efekty. Tylko co jest tutaj ważne, że nie można odkładać tego na ostatnią chwilę i na pewno trzeba to robić regularnie. Od jakiego wieku? Czyli Nie ma tutaj, 35 to lat jest, to jest już najtrudniejsze pytanie, Okej. bo tu nie ma granicy wieku, kiedy najpóźniej. 30 to jest taki moment, kiedy zaczynają nam się bardziej procesy degeneracyjne niż regeneracyjne i niestety ta równowaga na niekorzyść się zmienia. To jest dobry moment, żeby dbać w sposób bardzo rozważny. I stąd na przykład fototerapia szerokopasmowa, my wiemy, że ona pobudza geny młodości. Są badania kliniczne. Na tej oryginalnej terapii wiemy, że ponad 200 genów w skórze jest pobudzanych, tak jak u osób młodych. I wystarczy tą skórę 4 razy do roku naświetlać, żeby żywotność genów, i to było w transkryptach zbadane, była porównywalna do 20-latków. No to I skoro to od jakiego wieku mówisz, że zaczynamy? Od 30 wieku spokojnie Super, możemy okej, to dobra, zrobić. dobra. I Co naprawdę, jeszcze? bo my mamy obserwacje ponad 10-letnie, że osoby, które są traktowane minimum 4 razy do roku tym protokołem konkretnym, światłem szerokopasmowym fotoodmłodzenia, u nich wiek skóry prawie zatrzymuje się w miejscu. I mamy też na to badania histologiczne. Cudownie. Jeżeli to połączymy na przykład z jedną z najlepszych substancji, jakim jest retinol, odpowiednio podany, z odpowiednią protekcją przeciwsłoneczną, no to już mamy pierwszy etap trzymania młodości skóry. I jak to zaczniemy wcześniej, to łatwiej nam to zapobiegać. Bo jeżeli już jest 55 plus Dopiero 60, ktoś. to pamiętajmy, że tam już procesy hormonalne i procesy starzenia są na tyle zaawansowane, że lekką technologią i lekką energią już tego nie uzyskamy. Wtedy są biostymulatory, tak zwane twardsze biostymulatory, które bardziej stymulują. Musimy więcej zrobić technologii, wchodzimy z laserami bardziej głębszymi, bardziej uszkadzającymi skórę, które dają dla tej osoby w konkretnym wieku dobry i satysfakcjonujący efekt. Czy taką ciężką artylerię już musimy wyciągnąć wtedy. Tak, to już wtedy jest, bo my działamy na skórę, na przykład podczerwień to jest ta najmniej agresywna terapia, ale jeżeli ją powtarzamy i zrobimy, bo to jest tak z tą technologią, że jak ona jest w dobrym ręku, u kogoś, kto naprawdę zna się i cały czas wprowadza nowe protokoły, to i śledzi jeszcze trendy, to jest naprawdę złoty graal. Brian Johnson i to, w jaki sposób on w sumie całkiem fajny, moim zdaniem, wspiera branżę medycyny estetycznej, pokazując zabiegi, które wykonuje na całym ciele, na skórze. Ty, z tego co wiem, również wykorzystujesz podobne technologie u siebie. Powiedz Brian coś. Johnson, co oczywiście osoba bardzo kontrowersyjna. Oczywiście. Tu nie do końca mi się podoba to, że wszystko idzie w kierunku monetyzacji tej koncepcji. No ale to Jak szwedzki to stół. działa. Bierzemy Tak od to każdego to, co dobrego. Co mi się podoba, że on bazuje na naprawdę sprawdzonych technologiach i one są potwierdzone naukowo. Niektóre koncepcje mi się nie podobają, bo są na granicy eksperymentu naukowego. Tam potrzeba i nawet ich nie wykonuje w Stanach Zjednoczonych, bo to jest niedozwolone. To mi się nie podoba, ale na pewno podoba mi się, że on faktycznie sprawdza, co działa, co nie działa. I ta technologia światła szerokopasmowego... Najbardziej przebadany Ja człowiek nie wiem, świata. czy on nie ma czy on nie ma wrogów w pokoju akurat tej maszyny, którą ja mam, bo ona faktycznie działa. I to mnie satysfakcjonuje. Tak.
to, co on wykonuje dalej, to już jest wybór. Ale konkretnie, każdy jeżeli ma- chodzi o tą maszynę, Tak, no to jest ta technologia, która jest poparta badaniami i co Mhm. jest najciekawsze, że ona się ciągle rozwija. Jak ja zaczynałem pracę z tą technologią 12 lat temu, to my żeśmy przykładali głowicę, był jeden strzał. Czekaliśmy, czy na pewno dobieraliśmy parametry. Teraz są zupełnie inne protokoły. Mamy inteligentną kontrolę impulsu. Mhm. Zabieg jest dużo bezpieczniejszy, bardziej efektywny i nie ma rekonwalescencji. Naprawdę cały czas to się rozwija, ale to trzeba śledzić. Trzeba chcieć w tym być i być obecnym. No tak, i wymieniać też te technologie Tak. na coraz świeższe, co wiem, że No to jest akurat- tak, że to ciągle wymaga inwestowania, ale to też jest mój wybór i ja stawiam na te wypróbowane technologie, ale one wplatają się w moją koncepcję Natural Beauty, moją filozofię. Nie odwrotnie, Mhm, że absolutnie. ja widzę coś, o kurczę, może to będzie to, ja czekam, sprawdzam. Ile było już przełomów, ile już było cudownych preparatów, które zrobiły więcej szkody niż pożytku. Tak, i dopiero czas pokazał nagle, Tak. że na przykład były I- powikłania. Ja też nie mówię, że jest jedna technologia najlepsza, bo też mam dużo technologii i dużo procedur stosuję, ale Personalizujesz. jeżeli ktoś mówi, że jest preparat, który robi wszystko, nie ma takiego preparatu w medycynie estetycznej i nigdy nie będzie. Nie będzie nigdy maszyny, która robi wszystko. Stąd terapie personalizowane i terapie łączone. Bez tego nie ma nowoczesnej medycyny estetycznej. Ja jeszcze mam taką refleksję, uwagę. 4 lata temu na Wielkim Kongresie w Monako, to jest jeden z większych kongresów medycyny estetycznej, oprócz troszkę takiego targowiska próżności, Tak. jest tam też dużo części naukowej. Piękne miejsce. Są ogromne sale i są małe sale, są sesje, które są sponsorowane i sesje, które są naukowe przez naukowców samodzielnych. No to Pitucha siedzi na sesji pod tytułem Kiedy skończymy robić overfilling face? I na tej sesji jest 250 osób, a nie 2000 osób, które się uczą technik wypełniania. I dlatego ta moja koncepcja, ja jej się będę zawsze trzymał, bo to naturalne piękno i ta filozofia, patrzysz w lustro i widzisz siebie w lepszej wersji, to jest najlepsze, Tak, a tak. nie jesteś podobny do kogoś, kim nigdy nie byłeś. Tak. I że wszyscy zaczynają wyglądać też tak samo. Tak, i tam było też dużo o klonowaniu, o tym, co może to spowodować. I my to niestety widzimy. I ta presja na szczególnie młode kobiety jest bardzo duża. No też moją rolą jest, jeżeli ktoś przychodzi, to ja chcę usta. A ja daję do wypełnienia całą kartę i robię całą konsultację. I nagle się okazuje, że finalnie na końcu te usta gdzieś są, ale na one końcu. nie są najważniejsze. Zupełnie jest co innego. I no miałem taką sytuację, że faktycznie, bo młoda dziewczyna, która chodziła od miejsca do miejsca i później mi podziękowała. Panie doktorze, nikt nigdy mnie tak nie potraktował i ze mną tak nie rozmawiał. Ja już teraz wiem, że to nie jest moja potrzeba pierwsza. Ja już teraz wiem, co jest dla mnie ważne. To jest bardzo budujące. I to mnie bardzo buduje. Nakręca. Tak, to mnie nakręca. Tak, to jest dobre słowo. Ja widzę, nie wiem, ty też pewnie, że ten trend, gdzie jak stały się dostępne wszystkie wynalazki zarówno medycyny estetycznej, jak i stomatologii estetycznej, to było takie przerysowanie. Mam wrażenie, że powoli świadomość się To zmienia. jest odwrócenie kart. Tak, wszyscy chcą iść bardziej w stronę takiej naturalności. Ja nie jestem, tak jak mówiłam, fanką takiego nierobienia nic, bo przekładam wszystko na całość. Jeżeli chcę, żeby moje ciało było zdrowe, to robię treningi, odżywiam się zdrowo. Jeżeli chcę patrzeć w lustro i przypominać, kim jestem, to też warto zadbać o tą skórę. I mi się podoba, że ten trend się rozwija. A powiedz mi, bo ja widzę, obserwuję, że u kobiet to w dużych miastach, świadomych kobiet, które mają dostęp do tego, co na świecie się dzieje, ten trend już jest bardzo taki widoczny. Coraz częściej mężczyzna przychodzi, już się nie krępuje, że on z powodów estetycznych
Przyszedł, zgłosił się na metamorfozę swojego uzębienia. Jak to jest u ciebie z mężczyznami? Mężczyzn jest coraz więcej. Faktycznie to może bardziej nie chodzi o jakąś dramatyczną zmianę, ale sam fakt, że mężczyzna się pojawia i chce zadbać o siebie, to już jest bardzo ważne. Oczywiście różnica jest ogromna pomiędzy kobietami a mężczyznami, bo mężczyzna najlepiej to by chciał jeden zabieg bezbolesny, od razu, żeby był efekt i żeby nikt nic nie zauważył, żeby to nie było komentowane. To nie Ale jest efekt, takie żeby proste. był. Tak. Oczywiście mamy też metody, skóra męska jest inna, zabroniona jest feminizacja, bo tego się też uczymy, jest różna anatomia, inne miejsca podania preparatów. Z toksyną też trzeba bardzo uważać, szczególnie w obrębie czoła, bo jest zupełnie inaczej się zachowuje toksyna botulinowa u mężczyzn. Okay. Bardzo ważna jest jakość skóry, bo ona powinna być na pierwszym miejscu. No i oczywiście protokół pielęgnacyjny. Z tym nie jest łatwo, No właśnie. bo to co? Mycie, eksfoliacja, tonizacja, krem taki, jeszcze SPF na to, a wieczorem jeszcze inaczej. Jest trudno. Wyśmiewają? Robią miny. Ale takie, że nie, że to się na pewno nie uda. Tak. Ale jeżeli ja znam te produkty, to wiem, że na pewno eksfoliacja i odpowiednie mycie, dobry krem antyoksydacyjny SPF, no to już jest, to są tylko 3, a nie 5 rzeczy. Od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś a potem trzeba zacząć. powolutku Witaminkę wciągasz. C gdzieś tam wieczorem jeszcze taką samoaktywującą się i to już zaczyna działać. Subtelne efekty, świadomość rośnie i na pewno pacjentów męskich jest coraz więcej. Też pocieszające jest to, że ci mężczyźni przychodząc jednak troszkę inne zabiegi, troszkę inna estetyka. Tu mówimy bardziej o strategii działania, bo my lubimy, jak coś się dzieje, jesteśmy wplątani w proces. Ale żeby nie było widać. No, jak ma być mezoterapia, którą uwielbiam, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra forma pobudzenia skóry, odżywienia i nawilżenia, no to zawsze tak planujemy, no piątek, okej, to ja mam sobota, niedziela, to może jeszcze w poniedziałek, online'owo, tak żeby były te pełne dni, bo ja nie mogę pacjenta postawić przed faktem, że zrobimy zabieg i go zostawiam. A jeżeli pacjent ma, zawsze się pytam, ważne spotkanie za 2 dni, premiera, zdjęcia, wyjazd na słońce i właśnie to jest ten czas i te pytania, bo to jest najważniejsze. Nie ma przypadku w programie terapeutycznym, on też, ja też mówię pacjentom, to nie jest szpitalny oddział ratunkowy, gdzie musi być pewna procedura i musi być to, jeżeli trzeba zmiany, to zrobimy zmianę. Jeżeli jest inna potrzeba, to my to zmienimy. Oczywiście z spontaniczny najlepszą wyjazd wiedzą na medyczną. weekend, nagle dużo słońca, Tak, nie możemy i wykonać. ja nie mogę zabronić pacjentom, bo też lubię wyjazdy i też lubię spontaniczność i też nie mogę wiązać pacjentów, żeby ograniczać, bo jesteśmy wolni i możemy robić co i ten wybór mamy. I ja ten wybór co do wyboru terapii, co do wyboru miejsca, lekarza zostawiam. Myślę, że wybór. Uwaga i wybór i odpowiedzialność. To jest coś naprawdę najważniejszego. Chyba już powoli tak naprawdę zaczynamy wchodzić i tak nieświadomie odpowiadasz mi na pytanie, które na koniec zadaję każdemu z moich gości, ale zanim to pytanie, to może jeszcze najpierw pytanie, a jaka jest twoja misja, Marek, w ogóle? I jakbyś tak pierwsze, co ci przychodzi do głowy, jaka jest twoja misja? Jak pracowałem w korpo, to jak była misja, to ja zawsze mówiłem misja, wizja i halucynacja. Dobra. Bo tu jest cienka granica. Strategia, misja. Moją misją jest pozostać sobą. A, jakie to jest I piękne. pokazanie, jaki jestem tej grupie pacjentów, które ze mną chcą być. Ta koncepcja nie jest łatwa. Ta filozofia nie jest łatwa. Ta filozofia jest żmudna, ta filozofia wymaga, jest wymagająca. Ale daje piękne efekty. Wcale nie jest tak intratna jak zabiegi, które mogłoby powiedzieć, że szybsze efekty. To są mocno kontrowersyjne. Nie chcemy chyba o tym dzisiaj rozmawiać, ale faktycznie tak jest. I jeżeli ja poświęcam czas, poświęcam siebie, oddaję część siebie pacjentom, jestem do ich dyspozycji 24 godziny na dobę, bo pamiętajmy, że do nas przychodzą zdrowi pacjenci. Pacjent zdrowy, który ma wybór, może pójść za róg, może pojechać do innego miasta. Ale jeżeli
kupi mnie takiego, jakim jestem, z tą moją wiedzą i doświadczeniem, to jest I twoją- coś, co mnie bardzo satysfakcjonuje twoją i wizję. daje mi energię. I daje mi energię do tego, że ja już teraz wiem, czytając artykuł Sabryny Fabii, że moja strategia się zmieni, mocno się zmieni, bo po to się rozwijamy i śledzimy najnowsze doniesienia naukowe. Żeby modyfikować cały czas. Żeby modyfikować Dobry i lekarz wprowadzać. modyfikuje, oczywiście. Bombardowani jesteśmy tą wiedzą bardzo. Wybrać, ale to trzeba pojechać na ten kongres, poczytać, pojechać na kurs, skontaktować się. Przefiltrować. Tak. I czerpać od bardzo wybitnych i fajnych ludzi. No to jest na koniec ostatnie pytanie. Powiedz, Marek, jakie są według ciebie 3 najważniejsze nawyki lub wybory życiowe, które są kluczowe, żeby zachować długie, zdrowe i szczęśliwe życie? To jest bardzo trudne. W dzisiejszych czasach te wybory dla niektórych to mogą być slogany nie do zrealizowania. Bo to, co mówiłem, sen. Sen to jest coś, co możemy sobie podarować, ale jeżeli ktoś ma problemy ze snem, bo jest zestresowany, a kto dzisiaj nie jest zestresowany? Dokładnie. Jak bardzo żeśmy byli zbombardowani wiadomościami dzisiaj od samego rana. No ale to też jest nasz wybór, bo ten sen my musimy sami o to zadbać. Musimy sami sobie to dać. Tak samo jak możemy sobie dać nawyk spacerowania i aktywności fizycznej. To też możemy sobie sami dać. No i pielęgnacja okołozabiegowa, SPF i retinol, to jest naprawdę coś, co zmienia zupełnie nasze podejście do pielęgnacji. Ta rutyna, jak ona się zrobi rutyną, to my też sami siebie budujemy, bo my jesteśmy coraz wyżej i wyżej. I zaczynamy w to wierzyć, bo my to czujemy i to jest nasze. Och, Marku, kochani, no ja jestem naładowana pięknem, tak miło się rozmawiało, bardzo rezonuje ze mną wszystko to, co mówisz cieszę. i to podejście do pacjenta, holistyka i to stawianie go na pierwszym miejscu i te wszystkie rzeczy, przez które udało się nam przejść. Dziękuję tobie bardzo, bardzo treściwa i piękna rozmowa. Super. Piękne rzeczy nie są łatwe. Piękne rzeczy nie przychodzą same i musimy im poświęcić Pomagać. więcej czasu i uwagi. A cóż lepszego mamy do roboty niż tak naprawdę dbanie, inwestowanie w siebie. Zdecydowanie tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Obwód uda, czyli ilość mięśni uda, to jest najważniejszy pojedynczy czynnik, który pokazuje ci, jak długo przeżyjesz. My jesteśmy zaprogramowani na lubienie słodkiego smaku. Nasze geny o tym decydują. Dlaczego? Dlatego, że mleko matki ma słodki smak. Jeżeli brakuje hormonów jelitowych, to człowiek nie odczuwa sytości. Je coraz więcej, mózg nie dostaje informacji właściwie, że już jesteś syty, już jadłeś, przestań jeść. I zaczynamy tyć. I pojawia się otyłość trzewna. Już na etapie ciąży, kiedy dziecko jest w łonie matki, kiedy ta matka nieprawidłowo się odżywia, programuje to dziecko na to, że w przyszłości będzie miało fenotyp otyłości, że będzie miało w przyszłości problemy z cukrzycą typu 2.